Wiesiu, kiedy ten maluch uzyskuje największą prędkość? Jak go holują. Panie doktorze, do której pan przyjmuje? Do prawej. Andrzej, wiesz, dlaczego monsuny dostają imiona kobiet? No dlaczego? Bo najpierw są ciepłe i wilgotne, a później zabierają domy i samochody. Panie doktorze, jądra mnie bolą. Jak mówicie? Nie, jak używam babę. Maryś, a ty wiesz, co zrobił Pan Jezus, jak szedł przez pole marchwi i się potknął? No co niby zrobił, Zosiu? Z marchwi wstał. Kochanie, dlaczego masz obrączkę na niewłaściwym palcu? Ponieważ wyszłam za niewłaściwego mężczyznę. Ile ma pani lat? 62. No, więcej nie będzie. Jakie wymiary ma twoja dziewczyna? 90, 60, 90. O kurczę, niezła z niej laska. Tak ci się tylko wydaje. Drugą nogę ma taką samą. Małgosia, na miłość boską, co ty wyprawiasz z tą trawą przy kontakcie? Daj mi spokój, Marek. Czytałam w gazecie, że trzeba mieć w życiu jakiś kontakt z naturą. No nie trafię, tak rzuca tym autobusem. Krzysiek, wkładaj szybko, póki stoi. Stefan, jaki jest najlepszy środek po przedawkowaniu Viagry? Terpentyna, panie kolego. To zmięknie nawet najtwardszy pędzel. Panie Marianie, miewa pan czasem jakieś nudności? Nie, mam tu takie małe radyjko. Zbychu, po co ci w torbie mydło i ręcznik na rybach? Jak to po co? Żebym mógł się umyć, jak znowu gówno złowię. Grażynko, co sobie pomyślałaś wczoraj, jak przyszedłem pijany do domu z tym sińcem? Jak przyszedłeś, to go wcale nie miałeś. Moja teściowa to istny anioł. A moja jeszcze żyje. Mamo, jestem tak silny jak tata. Też złamałem widelec. Cholera jasna. Następny debil rośnie. Panie doktorze, moja córka ma straszny wytrzeszcz oczu. To niech jej pani tak mocno kucyka nie wiąże. Grażynka, wiesz, dlaczego kobieta ma krótsze stopy od mężczyzny? No dlaczego? Znowu jakieś mądrości? Żeby stała bliżej zlewu. Bożenko, a co powiesz o tej małpce, którą przysłałem ci z tego dalekiego rejsu z Afryki? Wiesz co, Andrzej, jeżeli mam być szczera, to zdecydowanie wolę cielęcinę. Jedziemy tak prosto i prosto, i ja już zupełnie nie wiem, gdzie mam skręcić. To może skręćmy gdziekolwiek? Dzień dobry, co pani dolega? No, właściwie to nic. To dlaczego pani do mnie przychodzi? Żeby panu o tym po prostu powiedzieć. Jolka, ja już nie czuję nóg. To powąchaj moje. Janusz, ty mi powiedz, czemu w tym Wąchocku wybudowali aż 4 mosty? Ech, Staszek, bo dopiero za 4. razem w rzekę trafili. Małgoś, dlaczego my właściwie nigdy nie potrafimy zrobić kostek lodu? No jak to dlaczego? Bo ciągle zapominamy przepisu. Danka, no nie wytrzymam. Wychodzę rano z domu i nogi mi się samo rozjeżdżają na tym lodzie. No straszna gołoleć dzisiaj, Jolu. No właśnie, co to za dzień jakiś taki bezpłodny, czy co? Magda, słuchaj, wiesz co, ja chyba zaraz zajdę w ciążę. Tak? A z kim, jeśli można wiedzieć? Nie wiem, w tym ścisku nawet nie chce mi się obrócić. I co, Bogdan? Wolność. Cieszysz się? 40 lat minęło, jak jeden dzień. Zbyszek, co byś zrobił, gdybyś na pustyni spotkał lwa? Oczy w słup i po słupie. Mój kot miał dziś strasznego pecha. Co się stało? Czarne auto przejechało mu drogę. Tato, daleko jest ta Ameryka. Nie godoj tela, ino wiosłuj. Halinko, możesz mi dać parę złotych na bilet autobusowy? Oj, Janusz, niestety, mam tylko 500 000 w jednym banknocie. Dawaj, pojadę taksówką. Ewcia, co to jest? Długie, twarde i otrzymuje to świeżo upieczona polska żona w dzień ślubu? Krzysiek, przestań. No co to? Nowe nazwisko. Patrz, Bogdan, ale ten odrzutowiec szybko leci. Te gołębie przy nim stoją w miejscu. Tam. Ty też byś tak szybko leciał, jakby ci się ogon palił. Jurek, przypominam ostatni raz, nie zapomnij dawać wody papuszkom. Nie bój się, Danusiu, nie bój, już ja dobrze wiem, co to pragnienie. Grażynka, wiesz, co powstaje w wyniku skrzyżowania owcy i centralnego ogrzewania? No co, Janusz? Beloryfer. Jak strzeliłem. Znakomicie. Gdyby tylko ten jeleń stał trochę bardziej w lewo. Czesiu, która godzina? Ciecia. Wiecie, czemu kobieta jest płcią przeciwną? No dlaczego, Marku? Jak nie wiesz, to spróbuj wyrazić jakąkolwiek opinię. Janusz, wiesz, co to jest szczyt szybkości? No nie wiem, Marek, co? Przeczytać całą książkę jednym tchem. Mirek, dlaczego w Wąchocku samochody mają opony bez bieżników? Bo ulica jest bieżnikowana. Co to, Gazdo, wstąpiliście do partii? Nie. I to chyba co innego śmierdzi. Janusz,
Ty wiesz, co zrobi Adam Małysz, jak mu braknie pieniędzy? No co? Skoczy na bank. Jasiu, co to jest duże, brązowe i puchate? Dźwiedź. Nie, Jasiu, niedźwiedź. Jak niedźwiedź, to ja już nie wiem. Tańczysz? Tańczę, wyszywam, maluję, Co ty pleciesz? plotę, haftuję, wyszywam. Wiesz, Bożynko, o Krysi nie można powiedzieć złego słowa. To porozmawiajmy o kimś innym. Panie doktorze, myślę, że jestem psem. Od jak dawna? Od szczeniaka. Małgosiu, ty jesteś może głodna? No o, jestem. To czemu wcześniej nic nie mówiłaś? Z głodu. Mamo, udawałam ptaszka. O, to cudownie. A co robiłaś? Śpiewałaś? Nie, jadłam robaki. Antek, co ty tak złe wyglądasz? Choryś? Człowieku, dziwisz się, taka robota. Cały dzień na kolanach. A długo tam już robisz? No, w poniedziałek mam zacząć. Wiesz co? Moja rodzina przeżyła ostatnio prawdziwą katastrofę kolejową. Co ty powiesz? A co się dokładnie stało? Teściowa do nas pociągiem przyjechała. Jaka jest różnica między komputerem a praniem? Nie mam pojęcia, oświeć mnie. Inaczej się zawiesza. Bartek, zabraniam ci używania tych brzydkich słów. Ale tato, przecież tych słów używał sam Mikołaj Rej. No więc już więcej się z nim nie baw. Małgoś, co ty wyprawiasz? Dlaczego ty liżesz ten zegarek? Bo TikTok ma tylko 2 kalorie, a ja jestem na diecie. Wiesz, dlaczego blondynkom nie można mówić nic na ucho? No dlaczego? Bo ci echo głowę rozerwie. Wiesz, dlaczego w Wąchocku jest teraz takie świeże powietrze? Pojęcia nie mam. Dlaczego? Bo ludzie nie otwierają okien. Słuchaj, wczoraj mnie napadł bandzior pod blokiem. I co mówił? Co chciał? Krzyknął, pieniądze albo śmierć. I co zrobiłeś? No stałem i śmierdziałem. Panie sołtysie, po co pan buduje ten dom taki okrągły? Bo nie chcę, żeby mi się córki chowały po kątach. Marian, a dlaczego Jaruzel w Polsce chodził w mundurze, a w Moskwie w garniturze? Proste, bo w Polsce był służbowo, a tam był u siebie w domu. Dlaczego, gdy blondynka podchodzi do muru, ten się obala? Bo mądry zawsze ustępuje głupszemu. Kasiu, i jak ci się podobał ten film w kinie? Mamo, świetna komedia. Aż się chłopakowi zesikałam na rękę. Wiesz, jak wygląda prawdziwa luka prawna? No właśnie tak. Siedzą dwaj prawnicy, a pomiędzy nimi blondynka. Baco, co robicie? Uwozą. Na co? Co by nie spod. Paweł, co to jest małe, białe i zjada kamyczki? No nie wiem, co? Mały? Biały zjadacz kamyczków. Staszek, co ty właściwie robisz w wolnym czasie? Uprawiam jogę. Co ty powiesz? A na ilu hektarach? Andrzej, co ty robisz? Co to za hałasy w szafie? Grażynko, nie uwierzysz. Właśnie widziałem, jak nasze ubrania wychodzą z mody. Panie komendancie, to jak to było z tym utonięciem w Wąchocku? Mieli ćwiczenia na rzece. Policjant wywalił wypalonego peta do wody i chciał go przykiepić. Aneta, dlaczego ty nigdy nie kupujesz tych podpasek ze skrzydełkami? No jak to dlaczego? Bo nie chcę odlecieć. Wiesz, Jadziu, słyszałam, że ta nasza krasula ostatnio strasznie schudła. Wiesz czemu? Podobno przeszła na dietę i jadła tylko 4-listną koniczynkę. Michał, połam język. Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cię trzewia drzemiącego w dżdżystą dzień na drzewie? Dobrej flaszki, żeby to w ogóle wymówić. Pani Halinko, proszę przeczytać tą największą literę na tablicy. Panie doktorze, ale gdzie w ogóle jest ta tablica? Jasiu, uczyliśmy się o tym, jakie znasz komórki. Nokia, Samsung, LG i Siemens. Proszę pani. No cześć, co robisz? Rozmawiam. Aha, to nie przeszkadzam. Pa! Poproszę 2 metry tego grubego łańcucha. Zapakować panu władzy w papier? Nie trzeba, od razu będę napierdalał. Jasiu, przestań. Zachowujesz się przy tym stole jak prosie. Mamo, czy to znaczy, że jestem synem maciory? Przepraszam pana, czy w tym hotelu zmieniacie czasem ręczniki? Ciężko mi powiedzieć, proszę pana. Pracuję tu dopiero 2 lata. Monisiu, pamiętaj o jednym. Jeśli nie będziesz w łóżku przed północą, Tak, mamo, wiem. Zamienię się w dynię? nie, masz po prostu wracać do domu. Wiesz, Maria, kobiety są jak sejfy. Bardzo trudno je rozszyfrować. A co się dzieje, jak już ci się uda? Wtedy wszystko, co w środku, jest już twoje. Co Baco wsiura gryzie? Nie. W plecy. Stefan, ten kryzys jest gorszy niż rozwód. Straciłem połowę majątku i nadal mam żonę. Andrzej, widzisz ten las? Nie, bo drzewa mi zasłaniają. Wiesz co? My, dziewczyny, to jesteśmy jednak ambitne.
No jasne, nigdy nie poprzestajemy na małym. Nie docierają do mnie żadne wiadomości. Rozumiem. To może spróbuje pan jeszcze raz przeczytać? Wiesz, że są 3 etapy w życiu kobiety? Jakie? Pampers, Always i Koregaps. Ja podnoszę 300 kilo. A ja 400. Ja 500. Ja tonę. A ja 2. Sołtysie, dlaczego dzisiaj wszyscy w Wąchocku tacy odświętni? Bo w nocy była burza z błyskawicami i myśleli, że przyjechał fotograf. Jasiu, w jakich czasach występują czasowniki? Proszę pani, w naszych czasach. Janusz, a jak odróżnić łabędzia od łabędzicy? To proste. Trzeba rzucić kawałek chleba. Jak zjadł, to on, a jak zjadła, to ona. Panie doktorze, mam kłopoty z oddawaniem moczu. Ile pan ma lat? 84. To już pan swoje oddał. Bogdan, co musi się zmienić, żeby polskie drogi odpowiadały normom europejskim? Normy europejskie. Jasiu, powiedz mi, jaki to będzie przypadek, kiedy powiesz lubię nauczycieli? Bardzo rzadki, panie profesorze. Proszę księdza, dlaczego podczas spowiedzi mówi ksiądz takim szeptem? Dlatego, że nie chcę zostać później rozpoznany po głosie na zakupach. Ty wiesz, że twoja stara jest tak gruba, że ma własny kod pocztowy? Bardzo śmieszne. A ty masz własny numer kierunkowy do dentysty? Anka, wiesz, co ma iloraz inteligencji równy 7? Poddaję się. Co? 14 blondynek. Jasiu, co robisz? Leżę. A co robi Kaziu? Pomaga mi. Mieciu, dziś miałem strasznego pecha. Co się stało? Czarne auto przejechało mi drogę. Jasiu, patrz. Pająk je biedronkę. A co to jest dronka? Jak tam wczorajszy mecz? Duże bramek? Nie ma o czym mówić. Sędzia nam uciekł. Jasiu, boli cię coś? Mózg mnie boli. Jak może cię boleć coś, czego nie masz? Ale tu musiało być ślisko, że tak piaskiem posypali. No, zima stulecia ich tu chyba dopadła. Mamo, a czy da mi mama swoje zdjęcie? A po co ci, synku, moje zdjęcie? No bo wiesz, zbieram Pokemony. Anka, co ty robisz? Do mety został tylko metr. Nie dam rady, tak się zmęczyłam, że muszę zawrócić.